Ciemność budzi strach w niejednym człowieku, a może być jeszcze bardziej przerażająca, gdy w nocy w pustym domu nagle kątem oka można dostrzec tajemniczą istotę, czekającą w ciemnym kącie lub przemykającą w mroku. Niektórzy, siedząc samotnie w pokoju, są przekonani o obecności innego człowieka, stojącego tuż za plecami, ale gdy rozejrzą się dookoła, nikogo tam nie widzą. Do budzących grozę obserwacji może też dochodzić, gdy z niewiadomych powodów budzimy się w nocy i wpatrując się w ciemność, możemy w niej zobaczyć coś na kształt ludzkiej sylwetki. Takie sytuacje nie zdarzają się tylko w horrorach, ale też w realnym życiu, a pojawiające się znienacka zagadkowe istoty mają swoją nazwę. To ludzie cienia, widywani ponoć już od zarania dziejów. Są niczym duchy i mogą prześladować swoją ofiarę, a badacze zjawisk parapsychologicznych wciąż starają się wyjaśnić ich obecność na naszym świecie. Kim lub czym mogą być humanoidalne istoty pojawiające się tylko w mroku, dlaczego się ukazują i czy da się logicznie wyjaśnić to zagadkowe zjawisko? Na całym świecie ludzie cierpią na różnego rodzaju fobie. Jedni boją się klaunów, inni ptaków, a bodajże najczęstszą fobią dotyczącą przede wszystkim dzieci jest lęk przed ciemnością. Jest nazywany nyktofobią i najczęściej przemija wraz z nastaniem dorosłości, ale nie wszystkie cierpiące na nią osoby mają tyle szczęścia. Nyktofobia czasem nie przechodzi wraz z wiekiem, a na dodatek potrafi poważnie utrudnić życie. Może się przyczynić m.in. do zaburzeń snu, spowodować, że człowiek nie jest w stanie opuścić nocą domu, a chorzy nie tylko boją się mroku, ale też duchów czy zjaw, jakie mogą się w nim czaić. Takie stwory są najczęściej jedynie wytworem wyobraźni, ale czasem faktycznie można dostrzec kątem oka zagadkowy cień, który kształtem przypomina człowieka, ale wcale nim nie jest. Co więcej, tajemniczy byt może nawiedzić każdego, bez względu na to, czy cierpi się na nyktofobię, czy też nie. Osoby, które doświadczyły takich spotkań na własnej skórze, przekonują, że wcale nie były to omamy czy halucynacje, a tajemnicze widziadła znane jako ludzie cienia. Według relacji naocznych świadków, ludzie cienia zawsze pojawiają się znienacka. Są obecni w mrocznych zakątkach domów, w miejscach, gdzie nie dociera światło lamp. Nieraz ukazują się nawet na tylnych siedzeniach jadących w nocy samochodów, doprowadzając kierowców do stanu przerażenia. Inni przekonywali, że istoty można było zobaczyć na pustych odcinkach drogi. Czasem stoją nieruchomo i obserwują, ale potrafią się też bardzo szybko przemieszczać i przechodzić przez ściany. Gdy się pojawiają, ponoć czuć ich obecność w pomieszczeniu, ale są zazwyczaj dostrzegane jedynie kątem oka i znikają równie szybko, jak się zjawiły. Jednak coraz częściej zdarzają się przypadki, że ludzie cienia nie są tylko chwilowymi spostrzeżeniami czy niewyraźnymi kształtami przemykającymi w ciemnościach tak szybko, że trudno je dostrzec. Są osoby, które ponoć widziały je normalnie i przez dłuższy czas, a wygląd tajemniczych istot był porównywalny do postaci z najgorszych horrorów. Jak sama nazwa wskazuje, istoty z mroku są jak cienie, duże, ciemne plamy o kształcie podobnym do człowieka. Choć zarys sylwetki nie jest zbyt wyraźny, niektórzy zdołali dostrzec, że istoty posiadają wyjątkowo długie ręce, nie mają uszu czy włosów i niekiedy noszą na głowie kapelusz. To, co z kolei jest łatwe do zauważenia, to oczy ludzi cienia, które mają czerwony lub żółty kolor, dokładnie widoczny w ciemnościach. Zagadkowe cienie mogą mieć zarówno wielkość dorosłego mężczyzny, jak i wzrost nastolatka, ale czasem są też jedynie kłębiącym się dymem, którego kształt i rozmiar jest trudny do określenia. Jakby nie było, na ich widok człowieka ogarnia paraliżujący strach, a na forach internetowych o tematyce paranormalnej wprost kipi od wpisów dotyczących ich rzekomej obserwacji. Według legendy ludzie cienia pojawiali się już od zarania dziejów. Wiele duchów lub demonów ze świata starożytnego przedstawiono właśnie jako istoty o humanoidalnym kształcie, stojące tylko w mroku na krawędzi pola widzenia. W tamtych czasach upiory z cienia były zwiastunem nadciągających nieszczęść. Miały wróżyć zły los dla wszystkich tych, którzy je widzieli, ale też zapowiadać wielkie zniszczenia, kataklizmy i klęski żywiołowe.
Ich pojawienie się zapowiadało też nieudane zbiory lub zarazy i potrafiło doprowadzić ludzi do obłędu. Można by od razu pomyśleć, że ich pokarmem mogła być ludzka krew, ale zdaniem autora tak nie było. Byty piły wyłącznie mleko lub wodę, ale potrafiły wyrządzić ludziom krzywdę w inny sposób. Stawały się swoistymi władcami umysłów, bezpowrotnie zmieniając ludzką psychikę. Nieszczęśnicy, którzy widzieli je na własne oczy, nierzadko z przerażenia wpadali w obłęd, sparaliżowani strachem potrafili majaczyć i bezpowrotnie tracić rozum. Co więcej, ludzie cienie mogli nawet wielokrotnie prześladować swoją ofiarę i poniewierać jej umysłem. W starożytnych inskrypcjach można ponoć znaleźć tylko szczątkowe informacje o ludziach cieniach, a istoty zostały dokładniej opisane dopiero w XIX wieku. Dokładnie w roku 1887 niejaki Guy de Maupassant, francuski pisarz, stworzył opowieść Le Horla, czyli Ciemne istoty. Według jego historii przerażające cienie o ludzkich kształtach nie tylko pojawiały się w mroku, ale też żywiły się, aby przeżyć. Ludzie cienie w europejskiej kulturze zostali też nazwani cienistymi istotami i funkcjonują również w folklorze innych części świata. W krajach islamskich są określani jako dżin, są przedstawiani jako postaci z czarnego dymu. Z kolei w Ameryce Indianie z plemienia Cherokee wierzą, że są to czarownice posiadające zdolność wykradania ludzkiej duszy. Zjawisko ludzi cienia jest wciąż aktualne, a na ustach opinii publicznej pojawiło się po raz pierwszy przez radiową audycję, która wywołała prawdziwą medialną burzę. 21 września 1953 roku wyemitowano audycję o nazwie Hall of Fantasy, której tematem przewodnim byli właśnie ludzie cienia. Już wtedy wzbudziła szczególne zainteresowanie słuchaczy, ale burza medialna spowodowana tym tematem nadeszła w roku 2001 po słynnej audycji o zjawiskach paranormalnych prowadzonej przez Arta Bella. Tysiące ludzi w trakcie programu i po jego zakończeniu skontaktowało się z radiem, by opowiedzieć o swoich spotkaniach i obserwacjach ludzi cienia. Zjawisko stało się tematem licznych dyskusji na forach internetowych oraz obiektem zainteresowania badaczy. Jedna z najpopularniejszych teorii przekonuje, że ludzie cienia to po prostu duchy, niematerialne byty będące najprawdopodobniej duszami zmarłych ludzi, które postanowiły wrócić na ziemię. Jednak sceptycy przekonywali, że to niemożliwe, gdyż większość obserwacji duchów opisywało je jako jasne istoty z mglistą poświatą, u których można było zobaczyć twarz, styl ubioru lub inne szczegóły. Ludzie cienia są dużo bardziej mroczni i podobni właśnie do ludzkiego cienia i nie sposób zobaczyć ich dokładnego wyglądu, a zazwyczaj jedynie czerwone oczy wyróżniające się w ciemnościach. Natomiast zdaniem innych mogą to być demony, które nękają żywych, jednak miłośnicy zjawisk paranormalnych szczerze w to wątpią, przekonując, że mroczne postacie z cienia to istoty z innych wymiarów lub przybysze z obcych planet, którzy, jak się okazuje, przybierają formę cieni. Ale to jeszcze nie koniec teorii. Kolejna znów nawiązuje do spirytystyki i głosi, że ludzie cienia to zbiory negatywnej energii powstające wokół osób, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń lub w miejscach, gdzie doszło do tragedii, ale są też bardziej racjonalne wytłumaczenia, jak na przykład to, że postacie cienia to nic innego jak wytwór ludzkiej wyobraźni. Realiści tłumaczą, że złudzenia widziane kątem oka mogą być też wywołane przez to, co dzieje się wokół nas, na przykład reflektory przejeżdżającego za oknem samochodu, ludzi idących na zewnątrz, których cienie przemykają po ścianie. Ludzkie oko jest przystosowane, aby widzieć ruch nawet w ciemnościach, ale wzrok też łatwo zwieść, szczególnie w przypadku zjawiska widzialnego zaledwie przez kilka sekund. Naukowcy mówią jeszcze, że ludzie cienia widywani w mroku ciemnego pokoju to wynik paraliżu sennego i pojawiających się w związku z nim halucynacji. Niezależnie od teorii, ludzie cienia wciąż wzbudzają fascynację. Niektórzy sądzą, że jest to jedynie creepypasta, miejska legenda, temat dla miłośników zjawisk paranormalnych. Wiele osób jednak faktycznie wierzy w ich istnienie i nie wątpi, że w mroku zawsze może czaić się coś tajemniczego. A wy?
Wierzycie w ludzi cienia? Czy zdarzyło Wam się, że kątem oka widzieliście zagadkową istotę w swoim domu? Dajcie nam znać w komentarzach. A jeśli podobał Ci się ten film, nie wahajcie się podzielić nim ze znajomymi i zostawić polubienie pod filmem. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym strasznym odcinku.